Merhaba, tutaj Magdaska naukowa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Witam Was dzisiaj w wolną niedzielę. Mamy 7 czerwca. Jak widzicie, przepiękną pogodę. W międzyczasie przyszło do nas lato. W tej chwili jest 27 stopni, będzie dzisiaj 29 w cieniu. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jaka u Was pogoda. Jak widzicie, zakwitły nam przepięknie róże. Już Wam kiedyś mówiłam o tym, że tutaj region Burdur i Isparta słynie z lawendy i z róż właśnie. Na lawendę jeszcze troszkę trzeba poczekać, ale róże pięknie zakwitły już nam wszędzie, w całym mieście. Także teraz na spacerze Wam też to pokażę, jak to pięknie wygląda. I spędzicie dzisiaj po prostu taką zwykłą niedzielę razem z nami. Chociaż jest dzisiaj pewne ciekawe wydarzenie. Za jakieś 2 godzinki zobaczę, co uda mi się Wam z tego pokazać. Zobaczycie wszystko razem z nami. A teraz ruszamy już na spacer. Zobaczcie, dosłownie przy każdym wejściu do bloku też wszędzie róże w różnych kolorach. Tutaj akurat taka piękna czerwona. Pięknie. I tutaj mamy wejście na deptak i wzdłuż całego deptaku tak ciągną się właśnie krzewy z różami w różnych kolorach. A tutaj te chyba takie najbardziej rozłożyste już ze wszystkich. Piękne. Zobaczcie, tutaj z tej strony mamy kawiarnię cały czas wzdłuż tego deptaku i tutaj wszędzie ciągną się te krzewy w różnych kolorach. Niektóre już ładnie rozłożyste, niektóre dopiero wypuszczają. I tak to wygląda. Tam do końca, do rynku, aż się to ciągnie. Siedzimy tutaj w parku przy rynku, dlatego że czekamy, aż tu się zacznie to wydarzenie. Zanim się zacznie, to może Wam powiem, o co w ogóle chodzi. Jest jakaś grupa dziewczyn, Kobiet, dziewczyn, no. które jeżdżą na rowerach. Nie wiem, jakieś rowerzystki, cyklistki, kolarki, jak to się mówi. No mają taką grupę, jeżdżą sobie rowerami i dzisiaj one organizują tutaj specjalne wydarzenie. Zaprosiły wszystkie chętne kobiety do tego, Ze swoimi rowerami. tak, żeby tutaj przyjść ze swoim rowerem, wystroić się albo przystroić rower. Mają się właśnie zebrać tutaj na rynku i zrobić taki Pokaz mody. pokaz mody rowerowy. Będą jechać przez miasto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No sama nie wiem, także czekamy. Ja też nie wiem, nigdy nie byłem, się okaże w praniu. Się okaże w praniu, ale brzmi ciekawie. No i czekamy. Na razie jeszcze nikogo nie ma, ale akurat tutaj mamy widok na rynek, więc jak cokolwiek będzie się już działo, to będziemy widzieć i wtedy Wam też pokażę. Zobaczcie, a to jest stary Hasan, żółty Hasan. Zawsze się ubiera na żółto i zerwał sobie przed chwilą żółtą różę. Witam Was kolejnego dnia, dlatego że poprzedniego dnia przestałam po prostu nagrywać. Bo wydarzenie, na które czekałam, praktycznie się nie odbyło. Za to wydarzyło się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam i muszę Wam o tym opowiedzieć, bo po prostu aż mi się zagotowało. Ale teraz najpierw przyjemniejsze rzeczy. Mam za chwilę wizytę na paznokcie, więc tam Was zabieram. Potem jeszcze drobne zakupy i jak wrócę do domu, to wtedy Wam wszystko na spokojnie opowiem. Teraz idziemy.
Jestem już po wizycie na paznokciach. Widzieliście przed chwilą w zbliżeniu, zrobiłam taki srebrny French i jeżeli chodzi o ceny, to są żele na mojej długości i płacę tutaj za to 1100 lir i to jest niecałe 90 zł. Więc tak to cenowo tutaj wygląda. A teraz idziemy do drogerii, muszę coś dokupić. Już powoli zbieram zamówienia, co mam przywieźć z Turcji do Polski dla mojej rodzinki. I kolejne zamówienie dostałam, więc idziemy je teraz zrealizować, a potem w domu Wam pokażę, co już nazbierałam. Makyaj markalarından Vivienne Savoy'la tanıştın mı? Paris çeşitli makyaj çantanda. Vivienne Przy okazji zobaczcie, mamy kosmetyki przywiezione z Polski. Tutaj mamy napisane Warszawa, Polska. Gdzieś pewnie też jest Ziaja. O właśnie, oczywiście Ziaja też jest. Ale ja przyszłam po te kremy. Zakupy zrobione, ale zatrzymałam się chwilę na deptaku na ławce, bo przyszedł czas na przerwę obiadową. Jest 12:50. Nuri w swojej szkole codziennie od 12:45 do 13:45 ma godzinną przerwę obiadową. Zresztą we wszystkich szkołach tak jest, czasami to się trochę różni godzinami. I tak samo urzędy, banki, tego typu miejsca też taką przerwę obiadową mają. Za mną jest budynek, do którego Was w związku z tym zabiorę razem z Nurim. To jest tak zwane Öğretmenevi, dom nauczyciela. I jest to miejsce, gdzie są zarówno noclegi, jak i właśnie wyżywienie, obiady. I nauczyciele z taką specjalną kartą nauczycielską mogą i z noclegów, i z wyżywienia tutaj korzystać dużo taniej, w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc czekam teraz na Nuriego, za chwilę powinien do mnie dojść, jego szkoła jest tutaj niedaleko. I pokażę Wam właśnie, jak taki przykładowy nauczycielski obiad wygląda i ile kosztuje. O proszę, widzę, że lawenda też już pomału wypuszcza, już trochę jest zapach, ale najlepsza będzie w lipcu. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem głodny. Jesteś głodny? Tak. To idziemy na obiadek. No. Zobaczcie, tak wygląda przykładowy obiad. Codziennie jest oczywiście coś innego, ale dzisiaj mamy tutaj zupę mercimek, to jest zupa z soczewicy. Tutaj jest pilaw zrobiony z kaszy bulgur i makaronu erişte. Tutaj jest taki jakby gulasz z warzyw i z takich malutkich klopsików. Do tego arbuz i tutaj jeszcze woda i taka bułka. I to wszystko kosztuje Nuriego 95 lir, czyli 7,50 w złotówkach. Smacznego! Dzięki. A tutaj przy okazji widzicie, jak wygląda ta sala stołówkowa tutaj w tym budynku. Jeżeli ktoś nie jest nauczycielem, a też sobie by chciał tutaj taki obiad zjeść, no to oczywiście może, ale płaci wtedy za niego 2 razy więcej. Tak to wygląda. A tutaj na zewnątrz też jest taka część kawiarniana. Można sobie wypić kawkę, zjeść deser i widzę, że mają też lody z naszej lokalnej mleczarni. Odprowadziłam Nuriego do szkoły. Wrócił jeszcze na kilka lekcji, a ja już teraz powoli idę do domu. I widzę na dole coś ciekawego, już Wam pokażę, tylko zejdziemy na dół. Mam tutaj dla Was 2 ciekawostki w jednym. Zacznijmy od tych śmiesznych tutaj pojazdów. Zobaczcie, w Burdur dużo jest takich uliczek wąskich, jednokierunkowych i jeszcze często po obu stronach zaparkowane są auta. Ciężko się jeździ, więc bardzo popularne są tutaj motory, skutery, rowery, ale też właśnie tego typu pojazdy. O właśnie, ktoś tam widzicie w tle, motorem też jedzie. Ale myślę, że ten pojazd jest ciekawy, bo to wygląda jak taki zabudowany motor. No takie coś to by mi się przydało na zakupy na bazarze. Ale stoimy też tutaj pod ciekawym drzewem. Czy wiecie, co to jest?
To jest morwa biała, po turecku dut. Mamy też w Turcji czarną morwę, karadut. I tak ona wygląda. Ojej, motory właśnie. Bardzo jest popularny ten owoc w Turcji i rośnie sobie właśnie tak często przy drodze. I tak wyglądają owoce. Ale myślę, że w Polsce też mieliście okazję próbować, jak to smakuje. Dajcie znać w komentarzach, czy jedliście i czy lubicie. No dobrze, wracam już do domu. Naprawdę się zrobiło już gorąco. Wiecie co, jeszcze tak do południa to jest znośnie, ale po południu robi się już naprawdę ukrop. I jak jeszcze te wszystkie ulice, chodniki się nagrzeją w słońcu przez cały dzień, to naprawdę jest masakra. Także uciekam i w domu Wam w końcu opowiem, na co się tak wkurzyłam. Idziemy. No dobrze, to teraz czas na ploteczki. Śmieję się, bo po prostu chyba najlepiej to wyśmiać, bo po co mam się denerwować? Słuchajcie, miałam nagrywać wydarzenie na rynku w niedzielę, prawda? Mówiłam Wam o tym. Miały zebrać się kobiety w przystrojonych rowerach i miały przejechać przez miasto. Miało być pięknie, kobieco, kolorowo i ciekawie. Wszystko miało się odbyć o 14:00 i czekałam w tym parku, patrzyłam na ten rynek. Przyszła godzina 14:00, zjawiły się 2 dziewczyny z rowerami. Mówię, no to chyba nic z tego nie będzie, ale jeszcze poczekam, bo może inne uczestniczki po prostu są spóźnione. No i minęło następne pół godziny, nadal są tylko te 2 dziewczyny, jeszcze z jakimś chłopakiem. Mówię, no trudno, podejdę, zapytam się, co się stało. I dziewczyny mówią, że one są organizatorkami, no nie wiedzą, co się stało. W zeszłym roku było dużo chętnych, w tym roku nikt się nie zjawił, nie wiedzą dlaczego. No trudno, po prostu same sobie przejadą przez miasto tymi rowerami. I widziały, że mam kamerę, mikrofon, więc pytały też, czym ja się zajmuję. Opowiedziałam o moim kanale, wymieniłyśmy się profilami na Instagramie. No i widziałam, że ten chłopak, jak się okazuje, mąż jednej z nich robi im zdjęcia, ustawiły się we 2 na tym rynku z tymi rowerami, przystrojonymi kwiatami i ten chłopak zrobił im zdjęcie. No i potem tak się rozeszliśmy. Jeszcze później pod wieczór podjechaliśmy z Nurim sobie nad jezioro i też widziałam je na tych rowerach nad jeziorem. Dalej były tylko we 2. No trudno. Wydarzenie nie doszło do skutku. Jak coś nie pójdzie według mojej myśli, to już się poddaję, rezygnuję i przestałam nagrywać tego vloga. Mówię, dokończę go później. I słuchajcie, wieczorem przeglądam sobie Instagrama i wyświetla mi się właśnie post tego konta, które one mi podały. I one wstawiły takie zdjęcie. Wstawię Wam je teraz gdzieś tutaj. Widzicie, ile jest ludzi? I słuchajcie, ja byłam tam i widziałam, jak one robiły właśnie dokładnie to zdjęcie, tylko że we 2. No i skąd tyle tych ludzi? I zaczęłam sobie przybliżać to zdjęcie, analizować i znalazłam na tym zdjęciu masę błędów. Na przykład tutaj zobaczcie, jedna dziewczyna trzyma w powietrzu samą kierownicę, druga dziewczyna ma 3 ręce i na całym tym zdjęciu są takie błędy. Nawet gdyby mnie tam nie było, to wiedziałabym, że to zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No ale byłam tam, widziałam jak one robią oryginalne zdjęcie we 2. Wyobrażacie sobie to? Nie przyszedł nikt, były tylko one we 2. Wydarzenie w ogóle nie doszło do skutku, nie odbyło się. I one potem, używając sztucznej inteligencji, wygenerowały ludzi, którzy w ogóle nie istnieją i wstawiły to na swoje media społecznościowe, udając, że to wydarzenie się odbyło. Mi się to w głowie nie mieści. I napisałam do nich wiadomość z pytaniem, o co chodzi, no bo oczywiście mi też było przykro, że nikt się nie stawił, no ale żeby robić coś takiego, odpowiedzi oczywiście żadnej nie dostałam. Jestem po prostu w szoku. Bo ja rozumiem, jak ktoś sobie trochę, nie wiem, podrasuje kolory na zdjęciu. Ktoś sobie usunie pryszcza.
czy usunie sobie ze zdjęcia jakichś przypadkowych przechodniów, bo chce być na zdjęciu sam. Ale żeby generować nieistniejących ludzi, tworzyć wydarzenie, które nie miało miejsca i publikować to, udając, że tak, wszystko doszło do skutku i było super, jeszcze wiedząc, bo przecież podały mi ten swój profil na Instagramie, ja go zaobserwowałam, wiedząc, że ja to zobaczę, ręce mi opadły. Jak dla mnie żenada. No i po tym wszystkim doszłam do wniosku, że chyba właśnie dlatego nikt więcej się nie zjawił, no bo może już wcześniej inni zauważyli, że te dziewczyny takie rzeczy robią po prostu. Także taka historia. Szkoda. Wyobrażałam sobie, że inaczej ten vlog będzie wyglądał. No ale nic. Pokażę Wam może, skoro już tutaj jesteśmy, mam tutaj na półce co za zamówienia zabieram do Polski. Oczywiście jeszcze dalej będę to gromadzić. Jeszcze jest trochę czasu, ale pokażę Wam, co już teraz mam. I tyle. Tak wygląda mój mały magazyn. Na razie same kosmetyczne rzeczy. Inne rzeczy później jeszcze tutaj przybędą. I jak widzicie, najwięcej jest właśnie tych kremów, które jeszcze dzisiaj dokupiłam. To robi po prostu furorę w mojej polskiej rodzinie. Krem oliwkowy z firmy Dalan. Więc no to polecam, no bo najwyraźniej się sprawdza. Myślę, że w każdej tureckiej drogerii będzie dostępne, ale ja kupiłam akurat w drogerii gratis. I tak samo z tej samej firmy też oliwkowy balsam. I mam tutaj jeszcze wodę różaną w sprayu z firmy Otadży. 100% naturalna woda różana. Bardzo to fajnie tak orzeźwia latem. To się spryskuje jako taki tonik, hydrolat na twarz i fajnie to właśnie trzymać w lodówce i w taki upalny dzień, jak sobie na twarz spryskacie, to fajne takie daje uczucie odświeżenia. I tutaj też mam takie mini kolonie. To jest woda kolońska, tutaj akurat o zapachu mandarynki z Bodrum. Bardzo ładnie to pachnie i fajnie też sobie to wrzucić do torebki i spryskiwać sobie dłonie w razie gdyby chciało się je odkazić po prostu, bo to jest na alkoholu. I tutaj jeszcze mam kesę. To jest taka rękawica do peelingu, jaki się wykonuje w tureckim hammamie. No ale można go sobie też zrobić w domu. Więc coś takiego. No i jak tutaj jeszcze następne rzeczy mi przybędą, to potem w jakimś następnym vlogu Wam pokażę. A z takich jeszcze nowości, jeśli chodzi o moje biuro, bo Wam nie pokazywałam, zobaczcie. To jest ta monstera, która stała na początku na biurku, no ale się tak rozrosła, że musiałam ją stamtąd zabrać. No i domówiłam sobie po prostu taki regał. Myślę, że ostatecznie pewnie będzie mi służył właśnie jako kwietnik. Na pewno tutaj jeszcze jakieś dodatkowe kwiaty, czy może jakieś ozdoby dojdą. Tutaj na przykład znalazłam taką fajną, małą doniczkę, truskawkę i myślę, żeby sobie tutaj jakiegoś sukulenta jeszcze wstawić. Także tak to wygląda. I jeszcze z tej strony mam nowy nabytek, bieżnię, na której po prostu robię spacery z pięknym widokiem. Tutaj sobie odsłaniam to okno, otwieram i mam piękny widok wtedy na góry, jezioro. Zaraz Wam pokażę. I tutaj mam taką podstawkę. Wkładam sobie telefon, włączam sobie jakiegoś vloga albo podcast do słuchania, muzykę i robię sobie kroki, jeśli mi brakują. Staram się robić codziennie 10 000 kroków, no ale nie zawsze mi się to udaje na dworze, szczególnie jeśli nie dopisuje pogoda. W tym roku bardzo długo mieliśmy ulewy, no a teraz już są upały. No i widzicie, słońce mnie już dzisiaj wymęczyło, a zrobiłam niecałe 6 000 kroków, więc pewnie resztę spaceru zrobię właśnie tutaj wieczorem. No ale pokażę Wam, jaki mam piękny stąd widok. Góry, jezioro w tle i właśnie tutaj z tej strony zachodzi mi słońce. Także wieczorem jest naprawdę pięknie.
Zobaczcie, co mam. Nikt mi tego nie przywiózł z Polski. Kupiłam to w Turcji. Piwo bezalkoholowe, owocowe, Łomża. I tak się ucieszyłam. Kupiłam to w Carrefourze w Antalii. Nigdy wcześniej czegoś takiego w Turcji nie było. Jestem w szoku. Wrzucę Wam teraz klip, który nagrałam, jak to znaleźliśmy i kupowaliśmy, żebyście mogli sobie zobaczyć też ceny. Widzę, że jest jabłko wiśnia i tu jeszcze cytryna limonka. I tutaj jeszcze standardowe piwo. Jakie ceny? To jest za 80 lir, a owocowe za 90. Więc wygląda na to, że coraz więcej już pojawia się u nas produktów, których wcześniej mi brakowało. Za chwilę być może już nie będzie mi brakować niczego, chociaż pewnie i tak znowu przywiozę jakieś zapasy z Polski po wakacjach. No ale tak czy owak, bardzo się cieszę. Jak się mieszka na emigracji, to takie drobiazgi naprawdę cieszą. No dobrze, teraz zabieram moje czereśnie na przekąskę i siadam do montażu tego vloga, bo właściwie nic ciekawego już się dzisiaj nie wydarzy. Nuri od razu po pracy ma dzisiaj wychodne z kolegami, także wróci też pewnie dopiero wieczorem, więc siadam sobie po prostu do pracy. I dajcie mi też znać, czy mam nagrywać takie zwykłe, codzienne vlogi, bo jak ja się za takiego vloga zabieram, to zawsze mam potem w połowie wyrzuty sumienia, że nie pokazałam Wam nic ciekawego. No ale może właśnie takie jakieś nasze codzienne głupotki chcecie od czasu do czasu oglądać, no to napiszcie, dajcie znać w komentarzach. I tyle. Do zobaczenia w następnym vlogu, mam nadzieję, już niedługo. Görüşürüz.